Jeżeli coś do nas trafia, to najczęściej to, że jest jakiś po prostu błąd wykonawczy, ktoś gdzieś coś źle odmierzył i jakby kwestia sprawdzenia tego, czy w nowych warunkach to, co zrobili, czy spełnia się, czy nie, więc jakby to jest... Takie sprawdzenie wsteczne. Tak, tak. Takie sprawdzenie powiedzmy powykonawcze, tak? Czy taka sytuacja spełnia wymagania. Zdarzają się takie. Tak. No, coś zrobiliśmy niekoniecznie zgodnie z projektem, policzcie, czy to wytrzyma. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Rollercaster, wideocastu właściwie, bo nie dość, że zaczęliśmy już wideocastami, to dzisiaj jeszcze jest jedna próba, możemy się uśmiechać do 3 kamer, więc powoli mamy tutaj coraz bardziej hollywoodzkie warunki. A dobrze się składa, bo dzisiaj mamy w programie 2 gwiazdy filmowo-teatralne. Więc wszystko pasuje do siebie. Naszymi gośćmi są dzisiaj Ola Mielnik. I Radek Wdowiak. Radek Darek. Powiedzcie trochę, zanim zaczniemy rozmawiać o waszej pracy i o tym, jak ona wygląda, dlaczego was tak przedstawiłem. Pochwalcie się troszkę. Ola. Ojej. No dobrze. Jesteś gwiazdą. Z tego co wiem, serial pod Polsatu, tak? Między innymi. Tak. No dobrze. Ja generalnie w firmie naszej jestem inżynierem konsultantem. Zaraz do tego przejdziemy. Najpierw powiedz, dlaczego mówimy o gwiazdach. Jesteś statystką w różnych produkcjach coraz głośniejszych. I droga do Hollywood przed tobą stoi otworem, słyszałem. No może aż tak wysoko gwiazd to nie sięgam. Natomiast jakby rzeczywiście mam okazję statystować w różnych filmach i serialach. Jeszcze tak ładnie mi powiedziałaś, jak rozmawialiśmy przed programem, z czego to wynika, dlaczego cię to kręci. Tak, generalnie kręci mnie to, bo to jest przede wszystkim zupełnie coś innego niż to, co robię na co dzień. To jest poznawanie filmu czy serialu, generalnie produkcji zupełnie od innej strony, od tego, co się dzieje na zewnątrz, tego, czego my nie widzimy, ile osób pracuje, żeby stworzyć jedną produkcję i to, że my, nie wiem, zobaczymy coś 30 sekund na ekranie. Jak u nas też jest 25 osób dookoła, tylko ich nie widać po prostu. No dokładnie tak. Natomiast jakby tam rzeczywiście, no my widzimy coś 30 sekund na ekranie, a tam jest wiele godzin pracy, żeby to stworzyć i to jest naprawdę fantastyczne, że mogę w czymś takim uczestniczyć. A na rolkach przyjechałaś dzisiaj? No dzisiaj druga pasja. nie, tak, a niestety włosy by mi się zepsuły pod kaskiem, więc... Rozumiem. Radek, ty teatr. Tak, z czasów licealnych. Z czasów licealnych. Teatr, ale nie tylko teatr, bo jeszcze film był, Też był. który był na festiwalu w Gdyni. Tak. Przy okazji Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni gdzieś tam była jakiś poboczny konkurs filmów niezależnych, niskobudżetowych, z naciskiem na nisko. Miałem okazję brać udział w takim przedsięwzięciu. Spoko. Ale ty nie super kontynuujesz zabawa. kariery. Ola jest cały czas zaangażowana. Ty już sobie poszedłeś na emeryturę, jeżeli chodzi o teatr i film, Nigdy tak? nie mów nigdy. Rozumiem. Dobrze. Czyli wszystkie Czasy licealne w każdym razie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnym obszarze w naszej firmie, czyli o pracy wsparcia technicznego Roleplug. No wy jesteście dwoma elementami większego zespołu. Troszkę porozmawiamy o tym, jak to wygląda u was. I teraz Ola, jakbyś powiedziała troszeczkę o tym, czym się zajmujesz, gdzie. I tak, żeby ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą o tym, że wy tam sobie siedzicie przy komputerach i z całym światem, o czym też porozmawiamy za chwilkę, współdziałacie, wytłumaczyła im, jak wygląda twoja praca codzienna. No dobrze, no więc jak wspomniałam chwilę wcześniej, w naszej firmie jestem inżynierem konsultantem, już tak we wrześniu minie 16 lat i właściwie praktycznie cały Czyli bardzo czas... wcześnie zaczynałaś. Tak, już od przedszkola. Generalnie no, moja praca przede wszystkim polega na pracy biurowej, to prawda, natomiast jakby rzeczywiście związane jest przede wszystkim z doradztwem technicznym z zakresu naszych zamocowań,
I no, jakby powiedzmy tak, ciężko jest też powiedzieć w 3 słowach, co dokładnie robimy, bo zakres naszych obowiązków jest przeszeroki, o czym zresztą później wspomnimy. Za chwilkę porozmawiamy o takich konkretnych przykładach, bo to chyba najfajniej będzie pokazać Waszą pracę. Radek, przepraszam. Dla widzów, ja często mylę imię Radka, przepraszam, z Darkiem. Nie wiem, z czego to wynika, bo się lubimy, znamy, ale często mi się to zdarza. Przepraszam, Radek. Spoko. U Ciebie podobnie jak u Oli? Podobnie i niepodobnie pracujemy na tym samym stanowisku. Też jestem inżynierem konsultantem w Oplak od 4 lat, ponad 4,5, także Junior. o wiele mniej. Tak, junior. W porównaniu do Oli to junior. Wcześniej pracowałem na budowach, jestem z budowy, że tak powiem. No i co, na czym polega nasza praca? No nie wiem, jak dokładnie mam opowiadać, wiesz. Wiesz co, tak jakbyś, to może inaczej zróbmy. Prześledźmy trochę tą drogę, jak się rozpoczyna zlecenie dla Was, kontakt z klientem, jak to wygląda, kiedy do Was trafiają, bo trafiają do Was projekty, właściwie prośby o stworzenie projektów lub konsultacje przy projektach. Tak. Opowiedzcie o tym całym procesie tak króciutko, jak to wygląda, kiedy się zaczyna i krok po kroku, jak jest kontynuowane. Kto? Ola czy Radek, przepraszam. Mów Radku. Pracujemy na systemie Oplak Technical Helpdesk, tak? Czyli kanał, z którym można się z nami kontaktować, zakładać zgłoszenia, tak zwane tikety. Usługa jest oczywiście bezpłatna, jak wszystkie usługi związane z doradztwem technicznym. No i co? Polega to po prostu na wypełnieniu formularza, najprościej rzecz ujmując, który dotyczy danej materii, czy to jest doradztwo techniczne, czy prośba o wykonanie projektu, czy jeszcze inna rzecz. Formularza, który znajduje się Na stronie Roplak, i tam każdy tak, jakby zainteresowany Waszym wsparciem może... Zgadza się, roplak.com i tam szukamy zakładki usługi, tam znajdziemy wszystkie usługi, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. No i dostajemy takie zgłoszenie, taki pierwszy ślad i to jest tak naprawdę nasz start. Tak? Analizujemy to, mówię, wachlarz tych zapytań jest bardzo różny. No, od zapytań króciutkich na zasadzie prośby o jakiś dokument, który rozwiązujemy, że tak powiem, od ręki, po zapytania projektowe, które zajmują nam więcej lub mniej czasu, po jakieś skomplikowane analizy dokumentów, czy jakichś niestandardowych przypadków i tak dalej. Także punktem wyjścia jest zawsze informacja od klienta, partnera, czy od naszego pracownika wewnętrznego i na podstawie tego lecimy dalej. Czy to mailowo, najczęściej się to odbywa drogą mailową, a czasami jakby konsekwencją zgłoszenia jest spotkanie online, czy spotkanie na żywo, czy no różnie to bywa. Tu teraz jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, która dla mnie na przykład nie była oczywista, zanim Was poznałem i z Wami rozmawiałem, że to często jest praca na jakimś wycinku projektu, na jakimś fragmencie projektu, tak? To nie jest tak, że Wy nawet często nie wiecie, czego dotyczy ten projekt, nie wiecie, z jaką inwestycją jest związany. Prawda to czy nieprawda, Ola? W 100% prawda. Tak? Tak, czasami dostajemy po prostu print screena z jakiegoś projektu i to jest tylko kawałek jakiegoś elementu, który tak naprawdę może być powielany, może być ich bardzo wiele, natomiast my już takiej informacji nie dostajemy. Ale wiem, że też zdarza Wam się, bo nie wiem, czy to kwestia jest tego, że macie bardzo dobrą relację z klientami, z osobami, które się do Was zgłaszają, czy może udało się rozwiązać jakieś szczególne problemy, ale dostajecie feedback czasami, prawda? Wiem, że Radek się bardzo z tego cieszy, jak dostanie zdjęcia na przykład cieszę się. z inwestycji, prawda to? No pewnie, bo jak widzisz efekty swojej pracy. Aha. Często tak jest, że klienci do Was się potem odzywają? Nie, to są raczej wyjątki. To są raczej wyjątki. Raczej na naszą prośbę, tak jak mówisz, jeżeli są jakieś powiedzmy koleżeńskie stosunki z naszymi ludźmi z zagranicy, bo ogólnie można też powiedzieć, że obszar naszego działania to jest cały świat. Tak, to podkreślmy, bo to nie jest tak, że tutaj siedzicie sobie we Więc Wrocławiu codziennie, i robicie tylko dla no właśnie o Wrocławia to na chodzi. przykład. Codziennie dostajemy te zapytania z całego świata, więc no, zakres tutaj globalny. Aha, ale mówiliśmy o feedbacku. No pewnie to jest zawsze, wiesz, przyjemne, jak dostajesz, wiesz, że kontakt został wygrany, że masz tam jakiś swój
udział w tym, że się udało pozyskać klienta, czy wygrać dany kontakt. A jeszcze jak zobaczysz zdjęcia wykonanej roboty, którą ty też gdzieś tam projektowałeś, no to super, człowiek jest jakoś spełniony, nie? Jest I to okej. jest ten jeden jakby fragment waszej współpracy i wasze zadowolenie jakby osób, z którymi współpracujecie, których wspieracie, ale też jest taki, o którym wydaje mi się, że poprawcie oczywiście, że przekładają się dla was zwłaszcza te bardziej, nie wiem, bardziej skomplikowane, trudniejsze zlecenia na, nie wiem, wasze doświadczenia i wiedza, która jest zdobyta w tym czasie, na późniejsze jakieś efekty. Wiem, że na przykład niektórzy zleceniodawcy potem wykorzystują produkty Ropla, które trafiły do nich i zostały dobrze zastosowane jako takie referencyjne, tak? Prawda to czy nieprawda? Po raz trzeci powiem, prawda czy nieprawda. Jest tak, że czasami potem... Teleturniej. Teleturniej? Nie no, mówcie. Jest to prawda, no jak spokojnie. najbardziej. Jakby to jest w ogóle w jakimś tam stopniu cel, nie? Żeby być marką pierwszego wyboru, żeby na tyle przekonać szczególnie projektantów, czyli osoby decyzyjne, do tego, że nasze produkty są właściwe do danego zastosowania, są najlepsze. Tak, żeby oni później, już nawet nas nie pytając, wprowadzali je jako produkty referencyjne. Nie? No, to jest cel. Wtedy jesteś na pole position i jesteś w dokumentacji i w procesie budowlanym wiesz, że wykonawca na pewno ciebie zapyta. Tak? Na pewno będzie chciał poznać cenę twoich produktów, czy nawiązać współpracę. Nie? Jak to się finalnie skończy? Nie wiadomo, to też nie jest gwarancja jeszcze. Bycie w dokumentacji projektowej to nie jest gwarancja, bo też codziennie dostajemy prośby o zamianę konkurencyjnych produktów właśnie na nasze. Dokładnie tak się zgadzam, ale Codziennie. No, Właściwie jest to duża część naszych Tak. projektów. tak, dokładnie tak, ale generalnie to jest też tak, że jeżeli klient ma dobry serwis, dosyć szybko dostaje odpowiedź na zadane pytanie. Jeżeli jest zadowolony z produktu, no to wiadomo, że właśnie tak jak Radek powiedział, to potem staje się produktem pierwszego wyboru i jakby no, myślę, że na tym właśnie nam wszystkim zależy. I takich realizacji jest sporo. Nie? Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wspominałem czy pisałem tobie o przykładzie hali z RPA, z Kapsztadu, nie? Gdzie poprzedni wykonawca coś zaprojektował, coś zostało wykonane, a potem się okazało, że jest to wadliwe. Nie? I była prośba od wykonawcy, żeby zweryfikować obliczenia poprzedniego dostawcy rozwiązań. I była presja czasu, żeby to zrobić szybko, no bo jest wadliwie zamontowana izolacja dachu, chodziło o dach płaski. Udało się zrobić projekt, jeden, drugi, jakieś poprawki, uwzględnić jakieś dodatkowe rzeczy od klienta. Klient był bardzo zadowolony z serwisu. Udało się przejąć tego klienta i zrobić z nim kolejne inwestycje bardzo duże dla bardzo dużej firmy. Nie wiem jakiej. Logistyczno wszelakiej, że tak powiem, sklepowo-internetowej, nazwijmy to. Ale fajnie przeszedłeś teraz do konkretnych przykładów właśnie, bo pewien stopień jakiś tam ogólnego wyobrażenia o waszej pracy już mamy, natomiast właśnie fajnie jakbyście poopowiadali troszkę o tym, bo z tego co właśnie, tak jak wspomniałeś, podsyłałeś mi wcześniej przed programem, muszę powiedzieć, że Radek był tutaj, już mówiłem mu, najbardziej chyba przygotowanym gościem podcastu, który po prostu wysłał mi całą listę fajnych przypadków z pracy takiej codziennej. Te projekty, to wystarczyło rzut oka na to, co mi wysłałeś, to co wcześniej też mi opowiadaliście. Te projekty są bardzo różnorodne, bo tam się pojawiają i olbrzymie inwestycje, takie jak wieżowce, pojawia się... Barka chyba była, tak? Jakaś też czy prace prowadzone z barki. Tak. To z barki były prowadzone prace. Samej barki nie więc ten rozstrzał jakby, już nie chcę wspominać, albo wspomnę o tym, że też kiedyś mówiliście mi o tym, że pojawiają się takie drobiazgi, jeżeli chodzi o zapytania, na przykład te związane z segmentem bardziej DIY nawet, tak? Że tam ktoś chce, tak. W Wielkiej Brytanii, tak? Dobrze zapamiętałem, że to jest takie najbardziej przyzwyczajenie, że pełen taki serwis, łącznie z tym, że powiecie klientowi, jak szafkę ma zamontować, tak? No Śmiało. No, tak, UK Radek, jest ja wiem, tutaj... że ty po prostu... UK jak najbardziej jest tutaj
przodujące, że tak powiem, o takie DIY-owe rzeczy. No ale to też jest super w tej pracy, że widzisz, jak różne są rynki i przyzwyczajenia klienta. I nawiązując do tego, co ty mówisz, akurat z wysp bardzo dużo przychodzi zapytań. Może bardzo dużo nie, ale ewidentnie więcej niż z innych rynków, takich totalnie, wiesz, cześć, chciałbym zawiesić rower w komórce. Kupiłem takie i takie kołki. Czy będą odpowiednie? Nie? Z żadnego innego regionu na świecie nie przychodzą takie zapytania, a oni widocznie są przyzwyczajeni, że tak jest. No w Polsce po prostu byś to powiesił. I Ale tyle. rozumiem, że uśmiechasz się, ale zapewniacie Oczywiście. takie wsparcie, prawda? Też? Nie, Nie, no, że tak. jakby to też jest tak, że u nas nie ma czegoś takiego, że coś jest, nie wiem, priorytetyzowane, tak? Chyba że rzeczywiście ktoś nam napisze, że coś jest bardzo pilne, tak jak to, o czym przed chwilą wspomniał Radek. Natomiast jakby idziemy temat po temacie, nie patrząc na to, czy ten jest prosty, czy ten jest łatwy, jakby realizujemy w kolejności każde zadanie. Największe wasze wyzwania, bo jak rozmawiamy o tym, że wspomniałeś o pewnej charakterystyce dla poszczególnych krajów, jakichś zachowań, przyzwyczajeń, ale do tego też dochodzą jakieś uwarunkowania szczególne, klimat, który często trzeba brać pod uwagę, materiały nawet inne, które gdzieś tam się pojawiają, dla was niekoniecznie znane, prawda? Powiecie coś o tym, co było dla was, nie wiem, albo wyzwaniem, albo najbardziej interesującym jakimś takim przypadkiem? Ola? Kto zaczyna? Śmiało. To ja zacznę tym. Dobrze, to ty zacznij. Dobrze, to ty zacznij. To jest świetnie uzupełniająca się para. Tak, no. Wiem, do czego pijesz. Okej, możemy wspomnieć o jednej realizacji z Irlandii, z Dublina, gdzie robiliśmy projekt zamocowania izolacji na fasadzie. Bardzo duży projekt, skomplikowany, jeżeli chodzi o ilość segmentów, budynków, które się przenikały. Mogliśmy to fajnie zamodelować w naszym programie EasyFix, który daje takie możliwości. Jest wyjątkowy pod tym względem. Autoreklama, ale słuszna, bo naprawdę jest się czym chwalić akurat Tutaj o EasyFixie pogadamy. Tak. Natomiast pojawiło się sprawa tego, że materiał izolacyjny był nietypowy. To była wełna dwugęstościowa i nie mieliśmy wyników badań, jeżeli chodzi o przeciąganie łączników przez taki materiał. No i udało się pozyskać ten materiał. Nasz człowiek w Irlandii, Tony, wysłał to do nas we współpracy z naszym wrocławskim R&D, działem R&D. Udało się przebadać ten materiał, wyznaczyć nośności zadanego kołka, akurat RTFX 8S był wtedy użyty, w takim materiale, wprowadzić to z powrotem do programu i dostarczyć klientowi dokładnie to, czego chciał. Pod względem geometrycznym model wyglądał tak samo jak rzeczywiste projektowane budynki. Materiał był dokładnie ten sam, który miał na budowie, pomimo tego, że był niestandardowy i nie mieliśmy go pierwotne, że tak powiem, w bazie danych. No i to wszystko składasz do kupy, dzieje się to szybko, efektywnie, na koniec klient jest zadowolony i znowu ta sama sytuacja, co w RPA. Kolejne zapytania od tego samego klienta, bazując na tamtych wynikach, a on używał naszych kołków, tamtej wełny, bo z kolei pasował mu tamten dostawca i tak dalej, i tak dalej. I to się tak ciągnie, nie? Jak już kogoś przekonasz do swoich produktów, no to naprawdę jest łatwiej, nie? Ja podkreślę to, bo nie wszyscy wiedzą, naprawdę tutaj to wynika trochę z tej rozmowy, ale wasza rola w tym właśnie, żeby produkty odpowiednie przede wszystkim, bo to jest wasza rola, ale jednocześnie takie, które się okazują najlepsze często bez naszej oferty, no to wasza rola w tym, żeby pozyskiwać jakby dobre relacje z klientami i podtrzymywać je, tak jak powiedziałeś, no to jest bardzo duże. Ja to powiem, bo wy skromni jesteście, więc tak, żeby tak powiedzieć. Ola, ty pamiętasz jakieś takie szczególne przypadki, gdzie trzeba było zaangażować, tak jak tutaj powiedział Radek, R&D, trzeba było. Współpracujecie z R&D po prostu, tak? Pamiętasz takie? Ja ze swojego przypadku to raczej tak, przynajmniej z
krótkiej przeszłości, to nie. Nie musi być, masz 16 lat, to spokojnie, może być w dalekiej przeszłości. No coś takiego, co zapadło ci w pamięć. Jeżeli było, bo na siłę nie. Ja wiem, że Radek zaraz tutaj powie jeszcze kolejną rzecz. Nie. Ja bym tutaj bardziej płynnie przeszła do programu, bo już Radek o tym wspomniał, więc ja bym raczej bardziej płynnie przeszła do samego programu i tego, w jaki sposób on jest wykorzystywany. Powiemy o tym, ale jeszcze bym chciał, skoro już było o wełnie, a ja jeszcze wiem, że Australia była kiedyś i to mnie bardzo interesowało, jak mi o tym opowiadałeś za pierwszym razem. Nie pamiętam szczegółów, bo nie jestem tak mądry jak ty, ani Ola. Jakbyś przypomniał, jeżeli dobrze pamiętam, że coś z Australią było, jeżeli chodzi też o klimat, o wykorzystanie specjalnych materiałów, tak? Naprowadźmy tutaj na tą historię. Ja to zweryfikowałem, bo rzeczywiście pierwotnie mówiłem Ci, że to była Australia, a potem się okazało, że to Nowa Zelandia. Za dużo po prostu macie, ale to obok, więc jakby... To bardzo spoko. obok i Rzut jakby kamieniem. rzut kamieniem prawie, że i obszar, który jest pod opieką naszej spółki z Australii, więc stąd tutaj zgłoszenie było od kolegów z Australii, od Craiga. Tak, tam z kolei było super sprawa, bo kluczem było w ogóle zrozumienie, o co klientowi tak naprawdę chodzi. Nie? Jest taka sprawa w Nowej Zelandii i w Australii, że mają wytyczne dotyczące istniejących wieżowców, żeby dostosować te konstrukcje do aktualnych wymogów, jeżeli chodzi o obciążenie sejsmiczne, o trzęsienie ziemi. Trzeba to wzmocnić i wzmacniają to w ten sposób, że na każdym mamy trzon żelbetowy, są piętra Dobrze, że mamy trzy ułożone. kamery, teraz widzę, Tak. jak pięknie Radek jest. I Tak. na, Ja opowiem tym, którzy słuchają. Bardzo ładnie. Dobrze, Klocki by się okej. przydały. Klocki byłby ekstra. I na każdym piętrze każdy stop był wzmacniany stalową płytą. Był taki kołnierz tworzony wokół trzonu, który miał usztywnić całą konstrukcję. No i to wyglądało tak jak tutaj siedzimy sobie w akademii, że podłoga tej akademii była pokryta blachą i siatka wkrętów do betonu mocowała tą blachę do płyty stopowej. Nie? Więc takie dosyć nieoczywiste wykorzystanie. Zazwyczaj tych łączników mamy 2, 4, 6, prawda, na mocowanie. Tam ich były setki, nie? Po prostu miałeś po horyzont, że tak powiem tego. Więc z jednej strony mówię, niecodzienne wykorzystanie, wytyczne z drugiego końca świata, o których jakby nie wiedzieliśmy, więc to też trzeba było przeanalizować, no i dostarczyć na koniec projekt z uwzględnieniem tych wszystkich rzeczy, ale no, udało się, znowu się udało i Zdjęcia robiły wrażenie. zdjęcia robiły wrażenie, była super satysfakcja, że udało się to, wiesz. Radek nam się już trochę rozgadał. Na maksa, Przeszedł do nie trzeba stopować. Nie, właśnie nie chcę się stopować, bo przeszedłeś do trybu naturalnego. Jeszcze jedną rzecz chciałem Cię podpytać, bo sam też mi wysłałeś przykład taki, czyli analiza dokumentacji projektowej, sprawdzam 57 rok, tak? To też jest jakieś troszkę inne podejście. Tam mamy uwarunkowania klimatyczne, szczególne jakieś lokalne, natomiast tutaj macie troszkę powrót do przeszłości, tak? Tu mówiłeś, że dla Ciebie to była frajda, bo mogłeś obcować z... To tak, dostajesz dokumentację, która była, wiesz, robiona 30 lat przed tym, zanim się urodziłeś. Nie? Była robiona ręcznie, więc to mnie w ogóle cieszy. To jest obcowanie z czymś takim jest super. Na wysokim poziomie tam wszystko się zgadzało, wszystko było jasne i klarowne. To dotyczyło z kolei chyba elementu jakiejś chłodni kominowej. W każdym razie trzeba było konstrukcję stalową komina wysokiego na 30 metrów, szerokiego na 3 metry, średnica 3 metry, zamocować na istniejącej konstrukcji żelbetowej. Wymiana tego komina następowała. I tam też dużo było aspektów technicznych, bo trzeba było wyciąć istniejące kotwy, w tych otworach zamontować nowe kotwy. Dochodziła kwestia bardzo głębokiego kotwienia na ponad pół metra, ogromne średnice M36, z tego co pamiętam. Dużo analizy, dużo, że tak powiem, takiej rozkminki technicznej, no ale to cieszy, jak robisz coś takiego. Obciążenia były gigantyczne, na jedną kotwę chyba 300 kN, więc mamy No też fajne, bo pokazuje, że... 30 ton na kotwę, no to jest ogrom, nie? Wyzwania, ale takie dające frajdę, no bo tutaj faktycznie przenika się trochę ta przeszłość z przyszłością i jakby współtworzycie to, co będzie, to, co będzie dalej, czy będzie trwało, czy nie będzie trwało. Ola i Radek, może Ola troszkę o tym opowie. Wiem od Was, że często tak pół żartem, pół serio, ale jednak tak jest. Zakładacie już w fazie projektu
że on może być nie do końca dobrze, delikatnie mówiąc, zrealizowany przez wykonawców. Z czego to wynika? Czy to faktycznie jest tak, musicie brać tą poprawkę, bo tak często się zdarzają błędy przy dobrze dobranych produktach, przy montażu, już przy inwestycji? Generalnie Jeżeli tak nie jest, to albo zdradzam jakieś sekrety zakulisowe, to spokojnie, ale też wiem, że to faktycznie częstym błędem jest ta druga strona, prawda? ja bym nie nazwała tego błędem może, ale Delikatnie generalnie powiesz, dobrze, okej. tak, Mhm. tak. Postaram się tak bardziej dyplomatycznie do Mhm. tego tematu podejść. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że mamy czasami pewne wątpliwości. Pewne projekty są robione w jakiś taki uproszczony sposób. Mhm. Zadawane obciążenia z jakiejś tabelki, które później może nie korespondują do tego, co się dzieje w rzeczywistości i wyniki są absurdalne po prostu. Jakby rzeczywiście później ta nasza korespondencja z projektantem polega na tym, że sugerujemy analizę, natomiast jakby no, z naszej perspektywy też nie możemy temu projektantowi powiedzieć halo, To jest tam jest delikatna błąd. materia, bardzo. No dlatego Dyskusja z projektantem Słuchajcie, nie to jest... bójcie się, bo jak były chłopaki u nas od narzędzi, to nie bali się jakby powiedzieć tego, że klient potrafi zrobić zdecydowanie więcej z maszyną rzeczy niekoniecznie wskazanych, niż oni są w stanie przewidzieć często. Bo po prostu To jest zakładają normalna już na sprawa, wejściu, że oczywiście. po prostu klient potrafi zajechać maszynę, mówiąc wprost, korzystając z bardzo czasami finezyjnych sposobów na to. Więc śmiało, mówcie to. Nie boimy się tego. No. To też może Tak. pomóc jakby potem w rozwiązywaniu pewnych kwestii. Tak, znaczy to jest też tak, że ostatecznie całą odpowiedzialność za projekt i tak bierze na siebie projektant. Natomiast jakby naszym celem przede wszystkim jest dobry dobór produktu do tego, z jakim podłożem mamy do czynienia, z jakim elementem mocowanym mamy do czynienia i jakby nam zależy na tym, żeby wszyscy byli zadowoleni tak naprawdę. Natomiast jakby czasami rzeczywiście zdarza się taka dyskusja z projektantem i gdzieś tam rozmowy na ten temat, że to nie do końca jest tak, jak gdzieś tam jest zapisane w jakichś tabelkach. Ta nasza materia jest na tyle... To jest wąska dziedzina, nie? My jesteśmy jednak wycinkiem całego procesu budowlanego i No i tego... zawsze to powtarzają, ale bardzo istotnym wycinkiem, tak? Okej, ale jednak wycinkiem. Tego też trzeba mieć świadomość, nie? Jesteśmy mróweczkami. Więc Zgadza się, spokojnie. więc jak rozmawiasz z projektantem, który zaprojektował wieżowiec, tak, obliczył to wszystko, on też w kwestii liczenia tych małych łączników, nazwijmy to, nie wszystko wie. Tak? I tu jest ta delikatna materia, żeby go przekonać, czasami skorygować jego założenia, czasami przyjąć jego założenia, pomimo tego, że się możemy z nimi nie zgadzać. Okej, to nie chodzi o to, żeby też uszczęśliwiać na siłę klienta. Natomiast no poruszamy się w takich właśnie wąskich zakresach, że tak powiem. To jest szczegółowa Potrzebujecie też wiedza. tych nie? miękkich takich też, rozumiem, miękkiego podejścia do klienta. Zdecydowanie, czasami tak? tak, szczególnie w rozmowie takiej face to face, czy tam online, nie wiem jak to nazwać. Ola chciała coś powiedzieć, widziałem. A propos miękkiego podejścia. Tak, znaczy generalnie chodzi też o to, żeby nie zrazić do siebie tego projektanta, tak? Nie możemy też gdzieś tam wejść z butami w jego pracę. Natomiast chodzi o to, żeby mu zasugerować pewne rzeczy, że to nie można tak ogólnikowo bardzo do wielu rzeczy podchodzić. Tak? Jeżeli mamy wielką belkę do zamocowania na ścianie, to nie możemy dostać jakiejś tam szczątkowej informacji, tak jak wcześniej wspomniałam, print screena i już. Tak? Musimy dostać pełne informacje, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że barierka, którą zamocujemy, też się ktoś na niej będzie opierał. Więc to nie może być tak, że my mu polecimy jakieś zamocowanie, bo nam się wydaje, że to będzie dobre, jeżeli rzeczywiście z obliczeń wynika, że nie będzie dobre. Dlatego my też chcemy mieć jakby tutaj pewność, że to, co projektujemy, jest zgodne ze wszelkimi wymogami. Ola, wspomniałaś przed chwilką o tym, że to nie zawsze jest Radek, no chciałem powiedzieć Radek, też mówiłeś o tym, że na siłę nie uszczęśliwiacie klienta, natomiast czy zdarza się później już na etapie inwestycji, że wraca do Was taki klient na przykład i prosi o pomoc, bo
coś zostało jednak źle przez niego wzięte pod uwagę, a wy nie zostaliście wzięci pod uwagę wcześniej? Jest tak? Czy to już jest potem po prostu idzie według projektu i nie wracają do was takie Bardzo osoby? rzadko. Bardzo rzadko, tak? Bardzo rzadko, przynajmniej ja się z tym rzadko spotykam. To jest też kwestia tego, że najczęściej takie detale właśnie o tej wąskiej dziedzinie, o której wspomniał Radek, to jest tak, że do nas najczęściej trafia, jak już inwestycja jest w realizacji, bo rzadko się zdarzy, żeby ktoś na etapie projektowania uwzględniał jakieś takie zwykłe, proste zamocowania. Natomiast to już jest na etapie realizacji i jeżeli coś do nas trafia, to najczęściej to, że jest jakiś po prostu błąd wykonawczy, ktoś gdzieś coś źle odmierzył i jakby kwestia sprawdzenia tego, czy w nowych warunkach to, co zrobili, czy spełnia się, czy nie, więc jakby to jest Takie sprawdzenie wsteczne. tak, tak. Takie sprawdzenie powiedzmy powykonawcze, tak? Czy taka sytuacja spełnia wymagania. Zdarzają się takie. Tak. No. Coś zrobiliśmy niekoniecznie zgodnie z projektem, policzcie, czy to wytrzyma. Czy jednak może być lepiej? Tak. Słuchajcie, ten świat wasz, no mówicie, że to jest praca taka biurowa, natomiast dotycząca całego świata i jakby kontaktu z całym światem. Tak. I świat budowy, mówiłeś Radek, że w ogóle wcześniej pracowałeś na budowie Tak. też. Masz fajne porównanie jednego z drugim. Nie wiem, czy Ola też takie masz, ale... Bywałam na bywałaś. budowie, tak to ujmę. Czyli macie te doświadczenia. Powiedzcie, na ile i w jakich ewentualnie fazach przenika się ten świat wasz właśnie. Wiem, że testy na budowach są tutaj jakby takim czymś, czego potrzebujecie często, tak? W trakcie projektowania. Jak mówię głupio, to od razu mnie po głowie poprawiajcie. Nie. Tak? Jest tak? Jest okej, no. Tak, dokładnie tak. Znaczy, O tych testach jakbyś troszeczkę więcej Ola powiedziała, bo wiem, że tutaj no, wspominałaś mi przed programem o tym, jak wygląda taka współpraca, czy jakby coś, co wydaje ci się bardzo porządną robotą w Tajlandii pod tym względem, tak? tak. Opowiedz tak, troszkę tak. na tym przykładzie właśnie, jak wygląda kwestia testów. To znaczy tak, rzeczywiście tam jest tak, że praktycznie testy wykonuje się cały czas i oni głównie bazują na prętach zbrojeniowych i testują te pręty zbrojeniowe, no nie wiem czy codziennie, bo takiej wiedzy nie mam, natomiast rzeczywiście tam jest przeogromna praca na budowie inżynierów z naszej spółki, z tamtejszymi wykonawcami, tak? Także tam rzeczywiście dzieje się bardzo dużo z naszej strony na budowie. Natomiast tak naprawdę bardzo często sugerujemy projektantom albo wykonawcom badania na budowie wtedy, kiedy nie znamy jakości podłoża, bo my nie jesteśmy wtedy nie jesteśmy w stanie zagwarantować jakości całego połączenia, jeżeli nie znamy nośności podłoża. Jeżeli znamy klasę betonu czy klasę podłoża murowego, jest dużo prościej, tak? Bo uwzględniamy to wtedy w obliczeniach, bierzemy odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń i jakby to jest wtedy dosyć jasne i klarowne w obliczeniach. Natomiast jeżeli tego nie znamy, no to faktycznie takie badania zazwyczaj zalecamy. Czyli Tajlandia jest takim przykładem tego, jak to dobrze funkcjonuje, rozumiem, tak? Myślę, że tak. Ja myślę, że tam oni nawet wykonują to niemalże za każdym razem, przed każdą instalacją, tak, żeby zapewnić klienta, żeby dać klientowi raport z badań, żeby klient miał dokument potwierdzający rzeczywistą może jakość całego połączenia, które zostanie wykonane. I tu też są mocne lokalne uwarunkowania, nie? Rynki budowlane różnią się od siebie. Jeżeli chodzi o wymagania tych testów, nie? Są takie rynki, że tak Ola wspomniała, że te testy są wymagane. Czasami rozmawiamy, nie wiem, z chłopakami z Polski. To też się zmienia na przestrzeni czasu, nie? Teraz tych testów jest wymaganych coraz więcej. W Czechach i na Słowacji też to się ostatnio zmieniło. Za każdym razem, kiedy liczymy na przykład zamocowanie izolacji na fasadzie, dostajemy testy z budowy, pomimo że łączniki są mocowane w znormalizowanych podłożach, ale taki jest wymóg rynku, takie są trendy, czasami spowodowane jakimś głębszym, nazwijmy to, nie wiem, przemyśleniami, tak, że zmieniają system, a czasami są to takie zmiany, że tak powiem, chwilowe, związane na przykład z jakąś awarią dużą budowlaną. Nie? I nagle wszyscy
troszeczkę bardziej się Tak, tak to boją. Nie tylko Polacy są z tego zdani, ale ludzie na całym absolutnie. świecie. Coś się stanie, wtedy uważamy. Absolutnie, tak. I tak. wtedy jesteście potrzebni. między I innymi troszeczkę wy. zmieniamy system, nie? Więcej testujemy, pomimo tego, że wiemy w czym mocujemy, co mocujemy, jakie to ma wymagania, a i tak jeszcze przetestujmy na budowie, żeby się jeszcze upewnić. Na przykład, Ale to ma bardzo różne podłoże, nie? Nie tylko związane właśnie z czymś takim, ale też ja to tak widzę z ufnością wobec produktu, nie? Że nawet jeżeli mam papier i mam ten produkt, to i tak nie do końca ufam, czy ty na pewno mi dałeś dobry produkt. A sprawdźmy to jeszcze na budowie. Takie sygnały też nie ma są. problemu. Nie, absolutnie, tylko mówię, że kontekst badań jest bardzo różny. Powiedzcie mi, ja prosty chłopak, jak was słucham i łączę sobie pojedyncze elementy, wyobrażam sobie, tak jak wcześniej pytałem o to, wasze doświadczenie i wiedzę zdobywaną na konkretnych projektach, na bardziej skomplikowanych projektach, trudniejszych, że to gdzieś tam u was zostaje i przekłada się na dalszą pracę przy kolejnych jakichś tematach. Natomiast powiedzcie mi, czy wasza praca, pytam, bo autentycznie nie wiem tego, więc opowiedzcie troszkę o tym, czy wasza praca przy różnych lokalnie uwarunkowanych albo z klimatem związanych projektach przekłada się potem w jakiś sposób na usługi firmy, czy na rozwój produktów w firmie. Współpracujecie z R&D, więc wyobrażam sobie, że te informacje gdzieś tam od was też do R&D idą. I jeżeli trafiają rzeczywiście do nas takie pytania stricte właśnie, tak jak wspomniałeś, tak, warunkujące pewne rzeczy, no to rzeczywiście staramy się jednak R&D informować, zresztą do tych naszych ticketów dołączać wtedy do korespondencji, tak żeby i też wiedzieli, jak to wygląda, z czym się mierzymy i jakie są zapytania. Tak? I wtedy jakby zespół z R&D się może do tego ustosunkować. I ewentualnie przy pracy pod kolejnymi produktami gdzieś uwzględniać te potrzeby, które Tak, gdzieś tam tu się masz pojawiają, taki trójkąt, masz R&D, masz wsparcie techniczne, czyli kontakt z klientem, rozwój produktu. Radek znowu gestykuluje, mówię tym, którzy słuchają, a nie oglądają. Ale bardzo dobrze, tak. I masz dział sprzedaży, dział marketingu, tak nazwijmy, produkt menadżerowy. Tak? I te trzy obszary się, że tak powiem, przeplatają. Nie? My mamy jakieś informacje z rynku, informujemy obie strony o tym, że jest coś, nie wiem, konkurencja ma na przykład coś nowego, albo jest potrzeba takiego zamocowania, czy możemy coś z tym zrobić. Nie? I zaczyna się jakaś tam interakcja między tym i wszystko zaczyna się dziać, nie? Ale tu współpraca tych trzech działów, czyli produkt menadżerów ogólnie rzecz biorąc, R&D i naszego, no, na wielu płaszczyznach, pewnie, że tak, na wielu płaszczyznach się, że tak powiem, przenika. To też są osoby z naszego działu, też uczestniczą w spotkaniach NPD, czyli rozwoju produktów, tak, jest współpraca na tym polu, analiza dotychczasowych rozwiązań, przyszłych rozwiązań, i tak dalej. No, to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli Technical Helpdesk, to jest część naszej codziennej pracy. Nie? Wiemy, że codziennie tam wpadają te zapytania, trzeba je ogarnąć, natomiast to nie jest tak, że to są tylko te zapytania. Nie? Zapytania to tylko bieżące tematy tak naprawdę. To jest bieżąca praca. Oprócz tego są te rzeczy poboczne, które się zmieniają w czasie w zależności od potrzeb. Rozwój produktów to jest jedna rzecz, natomiast rozwój usług, przez które też rozumiem aplikację EasyFix, o której Ola już chciała przynajmniej 2 razy powiedzieć dzisiaj. Opowiedz troszkę, Ola, o tym, jak przede wszystkim dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, jeżeli są tacy jeszcze, cóż to jest EasyFix i dlaczego to jest wasze podstawowe narzędzie pracy, bo tak często mówicie, taki Radek gdzieś tam kiedyś mi powiedział o tym. Jeżeli tak nie jest, to też nie, no jak najbardziej. No to nie musi tak codzienna być. praca. Ola, powiesz troszkę o EasyFixie? Tak, jak najbardziej. Znaczy generalnie EasyFix w takim telegraficznym skrócie to jest nasza autorska aplikacja, autorski program do wyliczania różnych rodzajów zamocowań z naszej puli dosyć szerokiej puli ilości łączników.
ona oparta jest przede wszystkim na normach, na naszych dokumentach technicznych, więc jakby wszystko, co wychodzi, wydruk końcowy z jakichś obliczeń, który pochodzi, no to jest oparty przede wszystkim na tych właśnie dokumentach, którymi dysponujemy i które są ogólnodostępne też, tak? Też powiedzmy, że można skorzystać z aplikacji bezpłatnie. Tak jak wcześniej mówiliśmy o formularzach wypełnianiu, aplikacja też jest dostępna na stronie. Wszystkie informacje na temat aplikacji tam są i nic nie trzeba płacić za to, że... Tu można wspomnieć o innym fajnym miejscu, oprócz strony internetowej głównej, o blogu EasyFix, który też swego czasu żeśmy wspólnie z całym działem poczynili, że tak powiem. To jest taka towarzysząca jakby platforma, która tłumaczy trochę EasyFixa, tak? Tak, jak zaczynać, że tak powiem, przygodę z EasyFixem, jeżeli ktoś jest początkującym użytkownikiem, no to jest super miejsce, żeby znaleźć dużo istotnych informacji. A warto, bo EasyFix cały czas się rozbija i jak poszerza o kolejne moduły, prawda? To też jest jeden z takich stałych jakby, stałych zmiennych. Stała zmiana. Cóż, dla tych użytkowników, którzy rzeczywiście regularnie korzystają z tego programu, no to myślę, że to jest dosyć jasne, bo aktualizacje pojawiają się cyklicznie, tak? Dokładamy nowe moduły, dokładamy nowe możliwości, nowe funkcjonalności do już istniejących modułów. Poszerzamy. Jakie to są moduły na tej chwili? Jakie to są moduły? Nie muszą być wszystkie, ale dajmy Nie, no przykład. dobrze, to może... Bo jest tego już sporo. Tak. To może jakby zacznę od kategorii, które mamy, czyli mamy możliwość obliczeń w betonie, różnych zamocowań, mamy możliwość obliczeń w murach, mamy możliwość obliczeń wiatrowych i tutaj jest dosyć też szerokie spektrum, jeśli chodzi o obliczenia, bo rzeczywiście możemy też liczyć nie tylko dachy płaskie, zamocowanie dachów płaskich czy fasad, izolacji na fasadach, o czym już dzisiaj też wspomnieliśmy, ale też jest możliwość obliczenia blach najróżniejszego typu na fasadach i dachach, i więc jakby rzeczywiście to spektrum obliczeń jest przeogromne. Jeszcze to, o czym nie wspomniałam, to też zamocowania łączników, które się stosuje przede wszystkim w okolicach dróg, mostów. Więc jakby naprawdę spektrum... Ola skromnie pominęła moduł, przy którym najbardziej uczestniczyła, czyli pęty konstrukcyjne. Pęty konstrukcyjne. Tak, bardzo skomplikowane. To znowu wracamy do... chciałam zostawić na koniec, żeby było To wielkie przepraszam, wow. to spoiler zrobiłem. No dobrze, ale to twoje dziecko, rozumiem, takie szczególne, tak? Tak, no to jest moduł, przy którym ja najwięcej rzeczywiście pracuję, jeśli chodzi o tworzenie algorytmu do tego programu, bo to jest też bardzo ważne, że wszystkie algorytmy, które znajdują się w programie, powstały w naszym dziale, tak? Więc jakby to jest tak, że to my, jakby nasz cały zespół nad tym pracuje, tak? Więc to nie jest tak, że robi to ktoś inny. To jesteśmy my i jakby to jest też ten jeden z tych ważnych członów naszej pracy codziennej, czyli ciągłe udoskonalanie programu i jakby też nawiązując do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, zbieranie feedbacku z rynku, co jest potrzeba liczenia, co się przede wszystkim liczy w danym regionie, jakie są wymagania. Jeżeli my uzyskujemy taką informację z rynku, no to wtedy jakby też priorytety, narzucamy sobie pewne Za priorytety. pierwszym razem powiedziałaś to słowo, nawet pomyślałem trudne, nie ładnie i płynnie, za drugim razem nie musiało się udać. Nie pykło, za dużo słów naraz po prostu. Bardzo dobrze. W każdym razie generalnie też sobie ustalamy po prostu priorytety, jeśli chodzi o rozwój tego programu, tak? Bo rozwój trwa cały czas. Wygląda to tak, że mamy więcej pomysłów niż możliwości realizacji. Rozumiem. To też. Stąd To też. Jakby priorytetyzacja. lista generalnie rzeczywiście tych oczekiwań klientów, jednocześnie naszych pomysłów jest dosyć długa. Więc... I tu też w grę wchodzi to, co Radek mówił wcześniej, czyli pewne lokalne jakieś potrzeby, uwarunkowania. Tak? Wiem, że między innymi z oddziałem w Turcji współpracowałaś, tak? Tak. To właściwie współpracowaliśmy, bo to część naszego zespołu, nie tylko ja. Rzeczywiście prowadziliśmy kilka spotkań, jakby cały czas
projekt w też toku. tak. Mhm. Projekt jest w toku, konsultujemy wiele rzeczy, ale rzeczywiście jakby tutaj uzyskaliśmy bardzo duże wsparcie zespołu tureckiego w kwestii rozwoju tego modułu prętów zbrojeniowych. Wspominamy o module, który będzie za czas jakiś? Czy na Nie, razie, nie, to czy na jest razie... moduł istniejący, tylko Nie, generalnie... tutaj rozumiem, tylko czy wspomnimy o module, którego nie wymieniłaś, a który wiem, że za czas jakiś będzie, czy na razie zostawiamy to jako tajemnicę i wrócimy do tematu, jak już będzie na pewno? Wróćmy do tematu, jak będzie naprawdę. Dobrze. Spotkamy się po raz drugi. Na pewno, że tak, na siłę nie będę też tego Zarzucimy wyciągał. haczyk. Wy macie jeszcze... Ale ja bym jeszcze jedną rzecz Powiedz. chciał podkreślić, że Pewnie. to, co Ola powiedziała, że realizujemy ten program wewnątrz. W całości realizujemy go wewnątrz, nasz dział we współpracy z informatykami, z działu IT i to też jest super wartość dodana do tego, bo my możemy szybko i efektywnie reagować na właśnie jakieś sygnały z rynku. Nie? Jest jakieś zapotrzebowanie, trzeba coś zmienić, my tego nie zlecamy na zewnątrz, nie czekamy, nie tłumaczymy tego, tylko to cały czas się dzieje wewnątrz w naszej firmie, co nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o inne programy na rynku. To ja też podkreślę jeszcze jedną rzecz po raz kolejny. Wracając do tego niefortunnego moim zdaniem sformułowania, że jesteście pracownikami biurowymi, jesteście współpracującymi z działami, jak się okazuje, wymieniacie po kolei, jak z rękawa wypadają kolejne nazwy działów. Jest cały świat, więc to jeżeli jesteście biurowymi pracownikami, to jesteście chyba największymi kosmopolitami. Widzisz, mamy trudności dzisiaj z pominieniem pewnych To stron. jest takie słowo. Jesteście najbardziej światowymi pracownikami biurowymi chyba, a przynajmniej jesteście w czołówce. Jest jeszcze jedna przestrzeń w waszej pracy, bo tą ogromną wiedzę, którą macie, poszerzacie, wasze doświadczenia, to nie jest coś, co zostawiacie tylko i wyłącznie dla siebie, bo prowadzicie szkolenia, tak? Webinary się pojawiają. Powiedzcie, do kogo one są skierowane, jaka geneza jest, kiedy one się zaczęły, po co w ogóle je prowadzicie? Bo rozumiem, że nie dla własnej fanaberii. No nie, no zdecydowanie nie. To jak większość świata w czasie pandemii ta forma, że tak powiem, przekazywania wiedzy była mocno popularna i wtedy rzeczywiście we współpracy czy w ramach powiedzmy szerszej takiej kampanii webinarowej całej firmy też Rozmawialiśmy przedstawialiśmy trochę o tym w odcinku z Przemkiem i z Marcinem. Tkaczykiem Tak. i Marcinem Gorzałą, bo skorzystam z tego, że Przemka Tkaczyka też pozdrowimy, bo on też jest gwiazdą filmową. No jasne, nasz człowiek. Film musimy nakręcić jakiś, bo to teraz więcej tutaj mamy aktorów. No, Przepraszam, więc- wybiłem cię z rytmu. Tak, no, wtedy to się, że tak powiem, no, skręciło na szeroką skalę i rzeczywiście no, w tygodniu robiliśmy po kilka szkoleń z naszej strony z zakresu programu właśnie EasyFix. To było najczęściej i z zakresu teorii, że tak powiem, projektowania, a czasami jest to po prostu potrzeba chwili. Tak? Mamy jakiś projekt, jest projektant, nie zna się na naszych produktach, nie jest do końca przekonany, chciałby korzystać z aplikacji, ale nie wie jak. Spotykamy się, czasami znowu face to face, tak, w dwie osoby, czasami w większym gronie, czasami to jest jakieś duże biuro projektowe. Ja miałem okazję uczestniczyć w wyjeździe na Litwę, gdzie prezentowałem nasz program w dużym biurze właśnie projektowym, na którym na spotkaniu nie była jedna osoba, tylko powiedzmy tam z 15, tak, i znowu przekonujesz klienta do siebie, tłumaczysz mu pewne rzeczy, dzielisz się wiedzą, nie? Oni tego oczekują, oni nie mają czasu sami siedzieć, zgłębiać każdej szczegółowej działki, że tak powiem, projektowania. Są łączniki, jest 1000 innych rzeczy, nie? Oni ogarniają wszystko i chętnie usłyszą od osoby, która już to wie, tak? Będzie szybciej, efektywniej i lepiej na koniec. Sprawdzacie się w każdej roli po prostu. Chciałem zapytać jeszcze na koniec o blog, ale wspomnieliście o tym wcześniej, natomiast chciałbym tylko doprecyzować, Ola, bo wiem, że też jakby blog też jest twoim jakby takim w dużej mierze, no jest pod twoją opieką, tak? Ty tworzysz dużo materiałów na bloga, samodzielnie czy z zespołem, nie wiem? To znaczy, to jest tak, no rzeczywiście jest tak, że większość tych filmów, które są tworzone, no to wychodzi
spod mojego pióra to raczej nie, ale spod mojej myszki Nie rozumiem. w komputerze. Bardzo ładnie to zabrzmiało, tak? Więc generalnie rzeczywiście no, w tej chwili to przede wszystkim ja się zajmuję jakby tym materiałem wsadowym, natomiast jakby tak, no, umieszczane jest to cyklicznie później na blogu. Natomiast to jest też tak, że ja to też po prostu lubię. Tworzenie czegoś nowego to takie... Człowiek jakbyś zobaczył kalkulatory, które Ola, przepraszam. Ola. Już nie wiem, Patrz, skąd mi się spojrzałem na Widzisz, to ciebie. jest, i pomyślałeś Ewa, spojrzałeś na mnie i pomyślałeś. Broda Ewa. Wyglądasz jak Ewa. Ale o co mi chodzi? Patrzysz na kalkulator Oli w Excelu, no to jest petarda, nie? Tam się wszystko błyszczy, świeci, jest kolorowe. No. Czyli Naprawdę. jak ktoś z Excelem potrzebny albo z takimi rzeczami, to do ciebie też powie, Generalnie ja po prostu lubię taką, jakby mi to sprawia dużą przyjemność. Raz, że później jak zobaczę efekt końcowy, a dwa, że praca z czymś takim, żeby stworzyć coś takiego ładnego, kolorowego, taka mała, że tak powiem, iskierka marketingu gdzieś tam we mnie się też tli, także... No i znasz po całe prostu- zatocze produkcyjne i wiesz też jak w pewne role się wcielać, scenariusze na pewno ci się robią w głowie. Widocznie po prostu gdzieś tam ta odrobina artyzmu we mnie tkwi i objawia się również w firmie. Nie? Zboczenie, artyzm przejawia się w Excelu. Tak. Ale to bardzo dobrze. Tak trzeba właśnie robić. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Przypomnijmy jeszcze tylko adres. Blog jest też dostępny na stronie głównej, czy Można, ma przez swoją- stronę główną. Tam jest odnośnik z tego co pamiętam, tak? Czy podajemy adres, który jest bezpośredni? Jak wolisz, Ola? Możemy podać. No dajmy, żeby sprawdzić ten twój artyzm. O Boże, Kto nie będę widział oceniana. jeszcze, no nie oceniana, tylko podziwiana, to są zupełnie dwie inne rzeczy. Gdzie możemy zobaczyć efekty twojej pracy? Dobrze, to jest blog easyfix.pl. I już wiemy. A ja jeszcze raz bardzo Wam aż zachrypłem na koniec, muszę popić, przepraszam. Ale to bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że po nim jakby część osób, które nie zna Waszej pracy i nie wie, na co ona się przykłada, będzie troszeczkę mądrzejsza, podobnie jak ja, o tą rozmowę. Więc jeszcze raz wielkie dzięki Radek, powiedziałem pewnie, i Ola. Dzięki za zaproszenie. Ja dziękuję też wszystkim, którzy słuchali i oglądali. Też zapraszam Was, jeżeli będziecie mieli ochotę. Od niedawna podcasty pojawiają się też na YouTubie. Za chwilkę będą w formie wideo na YouTubie. Pewnie gdzieś tam się przewiną Wam na Facebooku, może LinkedInie. Jeżeli gdzieś będziecie mieli ochotę napisać o tym, jak Wam się podobają odcinki konkretne albo w ogóle podcast, czego byście chcieli się dowiedzieć z podcastów kolejnych, zapraszamy Was do tego, żebyście ten odzew gdzieś tam zostawiali. Więc jeszcze raz, po raz trzeci dziękuję. Do zobaczenia między innymi przy okazji wprowadzenia kolejnego modułu EasyFixa i mam nadzieję, że to była pierwsza nasza rozmowa w podcaście, nie pierwsza w ogóle i na pewno nie ostatnia. Dzięki. Dzięki.